Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co to jest rzeka? Cóż, nadszedł czas, aby rozwikłać te tajemnice. Rzeki są fascynującymi cechami naszej planety i odgrywają ogromną rolę w ekosystemie. To nie są tylko ciała wody, to dynamiczne, zawsze zmieniające się systemy, które wspierają wszelkiego rodzaju formy życia. Ten przewodnik zabierze Cię w ekscytującą podróż, gdy będziemy badać świat rzek. Więc zapiąć pasy i zanurzyć się. Rzeki są integralną częścią cywilizacji ludzkiej od tysięcy lat. Dostarczały nam wodę, jedzenie, transport, a nawet były inspiracją dla wielu dzieł sztuki i literatury. To więcej niż tylko przepływająca woda, to dające życie arterie, które podtrzymują niezliczone gatunki na Ziemi. Co to jest rzeka? Prostą odpowiedzią jest, że rzeka to duży naturalny strumień wody płynący w kierunku morza, jeziora lub innej rzeki. Ale to tylko wierzchołek góry lodowej. Rzeka to skomplikowany system, który obejmuje różne procesy fizyczne i gości różnorodne ekosystemy. To żyjące, oddychające byty, które ewoluują w czasie. Gdzie zaczynają się rzeki? Rzeki mogą zaczynać się w wielu różnych miejscach, ale zazwyczaj zaczynają się w wysokich, pagórkowatych obszarach lub górach. Dzieje się tak dlatego, że woda naturalnie spływa w dół, a te obszary zapewniają doskonały punkt startowy. Źródłem rzeki może być źródło, lodowiec, jezioro, a nawet bagno. Wszystko zależy od lokalnej geografii i klimatu. Gdy deszcz spada lub śnieg topnieje w tych wysokich obszarach, woda zaczyna spływać w dół, podążając ścieżką najmniejszego oporu. Ta woda zbiera się w małych strumieniach, które łączą się tworząc większe strumienie, a te ostatecznie łączą się tworząc rzekę. Ten proces nazywa się drenażem, a obszar, który spływa do rzeki, nazywany jest zlewnią. Jak płynie rzeka? Płyn rzeki jest wpływany przez wiele czynników, w tym przez nachylenie terenu, ilość wody w rzece oraz rodzaj gleby i skał w dnie rzeki. Im stromsze nachylenie, tym szybszy będzie przepływ rzeki. Im więcej wody, tym silniejszy będzie przepływ. Im luźniejsza gleba i skały, tym łatwiej rzeka może erozować swoje dno i brzegi, zmieniając swój kierunek w czasie. Podróż rzeki, od źródła do ujścia. Podróż rzeki od jej źródła do ujścia to niesamowita historia. Rozpoczyna się jako mały strumień na wyżynach, a następnie rośnie pod względem wielkości i mocy, spływając w dół i zbierając wodę z dopływów wzdłuż trasy. Wyżłobuje doliny, tworzy wodospady i bystrza oraz kształtuje krajobraz na nieskończone sposoby. Gdy rzeka zbliża się do ujścia, zwalnia i rozlewa się, tworząc szeroką, płaską przestrzeń znana jako teren zalewowy. To tutaj rzeka odkłada osady, które niósł, tworząc żyzne gleby doskonałe do uprawy. Rzeka następnie wpływa do większego zbiornika wodnego, takiego jak jezioro, morze czy ocean, tworząc deltę lub estuarium. Podróż rzeki to świadectwo siły wody i sił natury. To historia zmiany i przemiany, życia i śmierci, walki i odporności. To opowieść, która rozgrywa się od milionów lat i trwa nadal dziś. Fascynujące fakty o rzekach. Rzeki są pełne niespodzianek, a istnieje wiele fascynujących faktów na ich temat. Czy wiesz, że Nil w Afryce to najdłuższa rzeka na świecie, sięgająca ponad 6650 km? A może wiesz, że Amazonka w Ameryce Południowej jest najszerszą, osiągając imponujące 190 km w najszerszym punkcie? A może wiesz, że najgłębszą rzeką jest Kongo w Afryce, opadająca na głębokość ponad 220 metrów? Istnieją także rzeki płynące wstecz, rzeki znikające pod ziemią, a nawet rzeki wrzące. A nie zapominajmy o kolorowych rzekach, takich jak Cano Cristales w Kolumbii, która zmienia się w tęczę kolorów w określonych porach roku.
Naprawdę, świat rzek jest tak zróżnicowany i dynamiczny, jak sama planeta. Zwierzęta żyjące wokół rzek. Rzeki są domem dla różnorodnych zwierząt, od małych owadów po ogromne ssaki. Ryby są najczęstszymi mieszkańcami, a gatunki takie jak łosoś, troć, sum czy szczupak dobrze się rozwijają w wodach rzecznych. Istnieje również wiele rodzajów ptaków, takich jak zimorodki, czaple i kaczki, które żyją wzdłuż brzegów rzeki i żywią się rybami i owadami. Ponadto rzeki przyciągają większe zwierzęta, takie jak bobry, wydry, a nawet niedźwiedzie, które przychodzą nad rzekę, aby pić, łowić ryby lub budować swoje domy. W niektórych częściach świata można znaleźć egzotyczne stworzenia, takie jak krokodyle, hipopotamy, a nawet różowe delfiny, żyjące w lub w pobliżu rzeki. Rzeki są także ważnymi korytarzami dla dzikiej przyrody, zapewniając bezpieczną trasę dla zwierząt, aby przemieszczały się z jednego obszaru do drugiego. Są jak autostrady w dziczy, łączące różne siedliska i umożliwiające gatunkom rozprzestrzenianie się i przetrwanie. Znane rzeki na całym świecie. Istnieje wiele znanych rzek na całym świecie, każda z własnymi unikalnymi cechami i historiami. Nil, Amazonka, Mississippi, Jangtze, Gang, Dunaj to tylko kilka przykładów najbardziej ikonicznych rzek na świecie. Te rzeki odegrały kluczową rolę w historii ludzkości, dostarczając wodę, jedzenie i transport dla niezliczonych cywilizacji. Były miejscem wielkich miast, epickich bitew i ważnych wydarzeń kulturalnych i duchowych. Inspirują niezliczone opowieści, piosenki i dzieła sztuki. Są symbolami naszego wspólnego dziedzictwa, przypominając nam o naszym głębokim połączeniu z naturalnym światem. Dlaczego musimy chronić nasze rzeki? Rzeki są niezbędne dla zdrowia naszej planety, ale są zagrożone zanieczyszczeniem, nadmiernym połowem ryb, tamowaniem i zmianami klimatycznymi. Te zagrożenia mogą szkodzić ekosystemowi rzeki, zabijając ryby i inne dzikie życie, niszcząc siedliska i zakłócając naturalny przepływ wody. Dlatego tak ważna jest ochrona naszych rzek. Musimy utrzymywać je w czystości, zachować ich naturalne siedliska i odpowiedzialnie gospodarować ich zasobami. Musimy szanować prawa rzeki i wszystkich istot, które od niej zależą. I musimy edukować innych na temat ważności ochrony rzek, aby mogli dołączyć do naszych wysiłków. Rola rzeki w naszym świecie. Więc co to jest rzeka? To źródło życia, symbol zmiany, świadectwo siły natury. To niezbędna część ekosystemu naszej planety, wspierająca szeroki zakres gatunków i kształtująca krajobraz na nieskończone sposoby. To cenny zasób, który musimy chronić i pielęgnować zarówno dla naszego dobra, jak i dla dobra przyszłych pokoleń. Podróż rzeki to fascynująca opowieść, pełna zwrotów akcji, momentów wzlotów i upadków, triumfów i wyzwań. To podróż, która odzwierciedla naszą ludzką podróż, przypominając nam o naszym miejscu w świecie naturalnym i naszej odpowiedzialności wobec niego. Więc świętujmy rzekę, uczmy się od niej i zróbmy wszystko, co w naszej mocy, aby ją zachować dla przyszłości. Ponieważ bez rzek, nasz świat byłby znacznie biedniejszym miejscem.